Dzień dobry, piątek, 6:17. Słońce próbuje się przez chmury przebić, ale na razie mnie wychodzi. A więc trochę chłodnawo jest, trochę ponurawo, ale są rokowania na dobry dzień. Nie wiem, o czym będzie, ale zapraszam. No w końcu jakieś słońce i ciepło. Można wyjść, nie trzeba ubierać kurtki, bluzy, parasolki. Jest sierpień wciąż i ten ostatni tydzień to była jakaś masakra. No, ciekawe. Teraz w niedzielę mają być upały 2 stopnia. Zobaczymy. A tymczasem przed siebie na popołudniowy spacer. No, żeby zrobić te 5000 kroków dziennie, jak się siedzi i pracuje przed komputerem w pracy biurowej, no to trzeba poświęcić tak z godzinkę mniej więcej, żeby to złapać. No i właśnie zastanawiałem się, nie miałem pod ręką moich tych argumentów, dlaczego warto chodzić, i sobie właśnie przypominałem. Po pierwsze, łażenie masuje mięśnie, ścięgna, stawy, nóg, dolnej partii pleców. Czyli jak się siedzi cały dzień, to taki spacer sprawia, że plecy mniej bolą, bo plecy będą boleć i po spacerze zawsze bolą mniej. Także taki masaż, jakby automasaż. Szedłem sobie nad jezioro, zobaczyłem straż pożarną. Stwierdziłem, zrobię sobie ujęcie straży pożarnej z działek. Akurat tam, gdzie jest straż pożarna z działek, są największe krzaczory ever possible. Że nie będzie ujęcia straży pożarnej z działek. A tutaj widać jak pół księżyca z zakrzaka. Okej, ale wracając do głównego wątku. Czemu spacery są fajne? Drugi element, przepchanie układu krążeniowo-naczyniowego. W sensie serce pompuje krew cały czas, ale każdy wysiłek fizyczny sprawia, że serce tą krew musi pompować trochę mocniej. I o ile się nie ma żadnych chorób serca, żadnych chorób ogólnie i nie przesadza się z wysiłkiem fizycznym, to jest to dość zdrowe dla serca, żeby trochę się bardziej wysilić. No bo każdy narząd, który czasami ma trochę wysiłku, później ma dobry odpoczynek, pracuje lepiej. No a serce i układ krążeniowy to najważniejsze, co mamy w zasadzie, więc każdy ruch zwiększa zdrowie. No i jest trzeci element. Wczoraj o nim usłyszałem pierwszy raz. Generalnie w terapiach traum jest taka terapia, która opiera się na wykonywanie pewnych charakterystycznych ruchów gałkami rusznymi prawo-lewo, chyba z tego co zrozumiałem w podcaście u Hubermana. No i Huberman właśnie wspomniał, że podobne ruchy wykonujemy w czasie spacerów. Czyli nieświadome ruchy oka, które generalnie poszukuje różnych ciekawych elementów. No i głównie właśnie są to ruchy prawo-lewo. I jeżeli dobrze zrozumiałem, no to może być jeden ze składników spacerów, które powodują, że czujemy się lepiej. Ja na pewno się czuję lepiej po każdym spacerze. Nawet jak wychodzę wściekły, zmęczony, zdenerwowany. Ale ładne chmury. To spacer mi pomaga. I może właśnie to jest też część kąpieli leśnych, że idąc przez las wystawiamy się na te fraktale tych liści, gałęzi, wszystkiego, a nasze oczy to wszystko analizują. Lewo, prawo, lewo, prawo. No, a w tej terapii generalnie te ruchy po prostu łączą różne kawałki mózgu. Ten świadomy z tym podświadomym. Ten podświadomy może być taki straumatyzowany i przerażony. Ten świadomy mówi, no nie ma zagrożenia. No i gdzieś tam te mechanizmy tak właśnie je synchronizują i ponoć odnosi to sens. A dlaczego odnosi to sens? No bo oczy są kawałkiem mózgu. Teraz bardziej się do tego przekonuję. O, kot na horyzoncie. No, także spacer w słoneczku, w ciepełku. O, to jest to. Zieleń wciąż w rozkwicie. Światło się przeplata z cieniem. Możemy zrobić parę sekund ujęcia.
No, ostatnie 3 dni to po ogrodzie drałowałem i jest różnica. Jest różnica. Ostatnio mówiłem, że ta kamera podkręca zieleń i niebieski kolor, ale w takim słoneczku, w tym miejscu to nie musi niczego podkręcać. Potwierdzam, jest zielono, jest niebiesko. Jest super. I wchodzimy na szczyt. O, na jeziorze niespodziewana zieleń. No, teraz kąpanie się odpada. Zapachy też takie ciekawe. Dobra, czas wracać. No, także wychodzi na to, że na dzisiaj chyba więcej ciekawych rzeczy nie mam do powiedzenia i do pokazania. Teraz sobie spaceruję w stronę rynku, później paczkomat, szybki montaż, rozciąganie i weekend. Niedzielę upały, już nie mogę czekać. Dobra, to na dzisiaj było na tyle. Dzięki, do zobaczenia już jutro albo jakieś kolejne dni, nie musisz przychodzić jutro, drogi widzu, droga widzko. Także dzięki, hej.